Witam serdecznie dzisiaj na kolejnym spotkaniu z Aikido. Na temat filozofii Aikido chciałbym parę słów powiedzieć, a konkretniej na temat tematu, który tak delikatnie nazwałem filozofia bez przemocy, ponieważ Aikido powinno być sztuką miłości i pokoju. Ale zanim do tego tematu przejdziemy, zachęcam, żeby zalajkować nasz film, skomentować. Ci, którzy trenowali Aikido albo jakieś sztuki walki, zachęcam, żeby podzielili się doświadczeniami w komentarzach. Mm, e, Jakie sztuki walki trenowali, jak długo, no bo to też jest bardzo ciekawe dla mnie. No i przede wszystkim też zachęcam, żeby włączyć się do grona wspierających, bo wspierający mają więcej możliwości na rozwój tego kanału. Na ich prośby są rozmaite filmy robione, jak i również są live'y z odpowiedziami na pytania wspierających. No ale dobra, wróćmy sobie do naszej filozofii bez przemocy. Powiem tak, chociaż Aikido wyrosło z japońskich sztuk walki, bo Aikido ogólnie wyrosło z szczególnie z Daito Ryu, to jest sytuacja tego typu, że Morei Ueshiba nadał mu całkowicie inny cel niż tradycyjne Budo, bo fundamentem była jego duchowość, zwłaszcza ten wpływ religii Omoto Kyu. Chociaż w ogóle młody Ueshiba był niezwykle sprawnym wojownikiem, bo on brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej, trenował broń, trenował jiu-jitsu, kenjitsu. To jego przełom nastąpił dopiero w latach 20. XX wieku, kiedy zetknął się właśnie z tą Omoto Kyo, takim religijnym ruchem mistycznym pod wodzą Onisaburo Deguchiego. I te wpływy Omoto Kyo na Aikido były ogromne, bo podkreślano jedność wszystkich istot, podkreślano ideę, że Bóg, czyli Kami, jest obecny w każdym człowieku. Podkreślano ten nacisk na pokój i przemianę świata poprzez duchową praktykę, no i podkreślano przede wszystkim wizję Królestwa Bożego na ziemi. Deguchi nauczał, że prawdziwy wojownik to nie niszczyciel, ale po prostu taki strażnik harmonii i Ueshiba powtarzał później te idee niemal, powiem szczerze, słowo w słowo, bo jak sobie zajrzymy do The Art of Peace, to tam znajdziemy taki cytat, że Aikido jest drogą harmonii, zadaniem Aikido jest pojednanie świata i uczynienie ludzkości jedną rodziną. To jest taka deklaracja, która nie jest metaforą, bo Morei Ueshiba traktował tą misję dosłownie. W ogóle najważniejszym wydarzeniem w jego życiu było oświecenie z 1925 roku, które zostało opisane w wielu źródłach, między innymi w The Spirit of Aikido Kisomaru Ueshiby, po treningu, w którym uniknął ciosu szermierza bez użycia siły. Wtedy właśnie bez użycia siły to Ueshiba miał wtedy taką głęboką wizję, bo poczuł, że jego ciało napełnia się złotym światłem, doświadczył zjednoczenia z całym kosmosem i zrozumiał, że droga wojownika to miłość i ochrona wszelkiego dobra. Jak zajrzymy sobie do jego notatek, do tego momentu, to on opisał ten moment w ten sposób. Oświeciło mnie, podstawa Budo jest miłością. To nie sztuka zabijania, lecz sztuka życia, sztuka pokoju. No i od tego momentu stopniowo odchodził od agresywnego, destrukcyjnego stylu walki, przekształcając go w coś, co nie miało precedensu w historii sztuk walki. Ueshiba odwrócił klasyczne założenie Budo. Zamiast przygotować do zwycięstwa na polu walki, Aikido miało uzdrawiać człowieka od wewnątrz. On uważał, że konflikt rodzi się przede wszystkim w sercu jednostki, dlatego też w swoich naukach często powtarzał, że opanowanie własnej agresji jest warunkiem opanowania techniki i współczucie jest ważniejsze od sprawności fizycznej. Jedność z naturą i drugim człowiekiem jest celem praktyki. W jednym z najbardziej znanych fragmentów mówił, że prawdziwy wojownik to ten, który zwycięża bez walki. I dlatego też bardzo często się mówi, że Aikido jest sztuką walki bez walki, bo walczyć z drugim człowiekiem według Ushiby oznacza walczyć z częścią samego siebie, bo wszystko w świecie jest praktycznie połączone. Morei Ushiba też twierdził, że walczenie z innym to po prostu walka z Bogiem, walczenie z samym sobą to po prostu dla niego powrót do Boga. No i to zdanie doskonale ujmuje jego metafizykę, bo w tym przypadku przeciwnik nie jest wrogiem,
ale jest po prostu lustrem i słabość, którą widzisz w nim, jest po prostu słabością w tobie samym. No, w tradycyjnym japońskim budo doskonałość techniczna była celem Ushiby, była celem. No i Ushiba odwrócił po prostu tą hierarchię. On podkreślał, że serce jest ważniejsze niż siła, że intencja jest ważniejsza niż skuteczność i że harmonia jest ważniejsza niż zwycięstwo. Kiedyś trafiłem na taki jego cytat, że technika budo pozbawiona miłości jest po prostu martwa. Jego uczniowie, tacy jak Moriho Saito, czy Gozo Shioda, czy Koichi Toei, wspominali, że mistrz wyrzucał z dojo każdego, kto trenował z nienawiścią i trenował z jakąś agresją. On zawsze, zanim wyrzucił tego człowieka z treningu, to powtarzał, że najpierw oczyść serce, potem trenuj ciało. Ushiba, oj, przepraszam, Ushiba, oj kurczę, uważał, że aby stworzyć pokój na świecie, no to człowiek musi najpierw stworzyć pokój w sobie. Dlatego też Aikido nie było dla niego tylko techniką ruchu, ale było metodą budowania nowej cywilizacji, więc jego wizja była szersza niż całe dojo. Aikido miało być uniwersalnym językiem pojednania, a wojownik Aikido miał działać jak kapłan, który przywraca harmonię. Zatem każdy trening miałby być taką praktyką bardziej duchową niż sportową. Bardzo często podkreślał zresztą, że Aikido to droga miłości, a miłość to troska o każde stworzenie. To nie ideał, tylko to jest praktyczna zasada prowadzenia swojego e, życia. Aikido często bywa mylnie interpretowane jako taka łagodna sztuka walki. Nie polega jednak ona na miękkości sensu stricto, lecz na rezygnacji z intencji wyrządzania krzywdy. Jest to zasadnicza, fundamentalna różnica. Techniki Aikido bywają niezwykle skuteczne. Jeśli ktoś by je wypaczył, mogłyby być tak naprawdę destrukcyjne, ale cała ich konstrukcja i filozofia są podporządkowane jednemu celowi, bo należy neutralizować agresję bez zniszczenia agresora. Morei Ueshiba często mówił, że nigdy nie niszcz przeciwnika, pokonaj w nim po prostu pragnienie walki. Tak więc Aikido jest jedyną współczesną nauką walki, która nie posiada formalnych technik ataku, bo nie uczy wyprowadzać ciosów ofensywnych, nie zakłada rozpoczęcia walki, nie zawiera strategii pierwszego uderzenia. No i ta cecha czyni je takim unikatowym w systemie Budo. W klasycznym treningu atak zawsze inicjuje ukę, czyli ta osoba napadająca. Nage, czyli obrońca, odpowiada, że nigdy nie zaczyna konfliktu. I to jest takie praktyczne ucieleśnienie tej maksymy Morei Ushiby, że najwyższą techniką jest ta, której nie trzeba użyć. I w Aikido praktykujący jest uczony, że prawdziwy wojownik nie zaczyna, ale kończy tą agresję w sposób bezkrwawy. Więc kiedy Uke atakuje, Aikidoka nie blokuje ani nie zatrzymuje tego ataku siły. Ushiba w ogóle uważał, że blok to forma przemocy, ponieważ zakłada konfrontację siły z siłą i eskaluje konflikt, niszczy energię przeciwnika, zamiast ją po prostu transformować. Więc zamiast tego w Aikido stosuje się taki, bym powiedział, ruch spiralny, który polega na unikaniu kolizji, wejście pod jakimś określonym kątem, czy krążenie wokół tego atakującego. No i ten ruch przypomina spiralę wody, kręgi na powierzchni jeziora, dynamikę wiatru i dynamikę fal. Bardzo często Ushiba porównywał Aikido do kosmologii natury. Mówił, że Aikido jest ruchem wszechświata, toczy się wokół klasycznego wiru, jak planety wokół Słońca. Na czym to polega? No w praktyce nie niszczy się ataku, nie zatrzymuje się energii, tylko się ją przyjmuje, broni i oddaje się ją w harmonijny sposób. Im mocniej ktoś chce uderzyć, tym mocniej po prostu oberwie, bo to jest taka fizyczna manifestacja zasady, agresja, dalej transformacja, dalej harmonia. W klasycznych sztukach walki po unieruchomieniu przeciwnika częstym elementem jest dobicie ciosu albo finalizacja techniki, bym powiedział, na twardo. W Aikido tego po prostu nie ma, bo celem nie jest ukaranie, upokorzenie czy zemsta, bo zemsta w ogóle jest przedłużeniem konfliktu. Ushiba powtarzał, że zadaniem Aikido jest rozpuszczenie wrogości, a nie jej utrwalanie, dlatego też technika kończy się zawsze unieruchomieniem, kontrolą, oddaleniem albo odprowadzeniem agresora do jakiegoś neutralnego punktu, więc w Aikido nie istnieją jakieś techniki
do bicia. Każda technika Aikido została zaprojektowana zgodnie z etycznym takim założeniem twórcy, że sztuka walki, która rani drugiego, nie jest prawdziwą sztuką. Dlatego techniki stosują przede wszystkim wytrącenie z równowagi, to jest taki klucz Aikido, pozbawianie, wtedy następuje pozbawienie atakującego stabilności bez wyrządzania szkody, kontroluje się stawy, czyli zamiast łamania kości stosuje się nacisk, rotację, dźwignię, która zmusza, żeby uke musiał przez ten ból współpracować z tobą, ale nie jest on w trwały sposób uszkodzony. Można przeciwnika unieruchomić, bo techniki niektóre kończą się immobilizacją, odciągnięciem agresora od możliwości dalszego ataku, kontrolą jego centrum, ale bez jakichś tam konkretnych uderzeń. No i rzuty z dbałością dokonuje się z dbałością o bezpieczeństwo uke, bo w Aikido rzuty prowadzą energię na jakiś łagodny tor i są kierowane tak, by osoba atakująca mogła bezpiecznie wykonać ukemi, czyli pad. To jest taka technika i eteka, która jest jednocześnie spleciona w jedno. Uchiba w ogóle wierzył, że krzywdzenie agresora czyni nas samych gorszymi i neutralizacja bez przemocy ma jakiś wyższy stopień mistrzostwa, więc fizyczna skuteczność nie może stać w sprzeczności z etyką. Dlatego też bardzo często mawiał, że pokonaj przeciwnika, nie krzywdząc go, bo to jest właśnie prawdziwe zwycięstwo. Mohiaro Saito wspominał kiedyś, że o sensei powtarzał, że najtrudniejszą sztuką jest ocalić przeciwnika, bo każdy głupiec potrafi zabić, a prawdziwy wojownik potrafi ocalić. I właśnie dlatego Aikido stało się systemem, w którym technika równała się etyce i skuteczność równała się ochronie, a siła równa była współczuciu. Choć Aikido jest sztuką walki, no to jego sednem nie jest konfrontacja z innym, ale spotkanie ze sobą samym, bo Morei Ueshiba wielokrotnie potwierdzał, że prawdziwa walka toczy się nie na macie, ale w jakimś ludzkim wnętrzu i w jego ujęciu przeciwnik nie jest wrogiem, ale jest po prostu lustrem, dzięki któremu praktykujący może ujrzeć własny strach, własną agresję, własne napięcie, czy po prostu własny chaos. I ten aspekt czyni Aikido jedną z najbardziej takich, bym powiedział, introspektywnych form Budo. W Aikido uke, czyli atakujący, działa jako narzędzie do badania samego siebie. Ueshiba mawiał, że największym zwycięstwem jest zwycięstwo nad samym sobą. Oznacza to po prostu, że gniew przeciwnika ujawnia się tam, gdzie my mamy sami gniew. Siła przeciwnika ujawnia, gdzie my sami napinamy ciała. Chaos przeciwnika ujawnia, gdzie my sami gubimy centrum. Tak więc Aikido uczy nie tego, jak pokonać drugiego człowieka, ale jak przestać być kontrolowanym przez własne emocje. Wiecie co? Syn Ushiby, Kishomaru Ushiby, mawiał, że Aikido nie jest sztuką zwyciężania nad innym człowiekiem, jest sztuką zwyciężania nad reakcją, którą człowiek w tobie wywołuje. Więc przeciwnik staje się tym samym takim narzędziem transformacji. Jednym z głównych celów treningu Aikido jest rozpuszczenie ego, czyli tej części człowieka, która chce dominować, chce wygrać, chce mieć rację, reaguje lękiem albo reaguje gniewem. Ushiba uważał, że to właśnie ego jest tym źródłem przemocy. No i kiedyś w The Art of Peace przeczytałem, że Bóg nie mieszka w zaślepionym sercu. Należy oczyścić serce, a wtedy się pozna prawdziwą drogę wojownika. No i człowiek, który pokonał ego, nie musi już nikogo krzywdzić ani udowadniać swojej wyższości. Dlatego Aikido traktuje ego nie jako sojusznika, ale jako przeciwnika. Klasyczne Budo mówi, że umysł jest jak woda. Po japońsku to ładnie brzmi Mizuno Kokoro, czyli umysł jest jak woda. To oznacza, że umysł jest niewzburzony, czysty, gotowy, odbijający rzeczywistość bez zniekształceń. No i w Aikido spokój umysłu osiąga się przez powtarzalny ruch, przez rytm technik, koncentrację na centrum i pracę nad oddechem. Morei Ueshiba powtarzał, że gdy twój umysł jest spokojny, no to cały świat staje się twoim przyjacielem. To jest taki spokój, który nie jest spokojem teoretycznym, jest on sprawdzany pod presją, a tą presją jest właśnie ruch przeciwnika. Aikido
może istnieć bez kokyu. Kokyu to jest oddech, który jest podstawą świadomości i relacji z energią. Czyli Aikido może istnieć bez świadomego oddechu, bo Kyokyu nawiązuje do idei przepływu energii życiowej, ruchu wszechświata, harmonizacji wewnętrznej. Ueshiba twierdził w ogóle, że Kyokyu to oddech wszechświata w tobie. Gdy nim oddychasz, nie ma takiej różnicy między tobą a światem. No i praktykujący, który oddycha głęboko i świadomie, nigdy nie wpada w panikę, nie napina się, nie reaguje odruchem. Takim odruchem walcz albo uciekaj. I może zareagować w jakiś sposób, bym powiedział, harmonijnym. Może on zareagować w sposób harmonijny, właśnie dlatego mistrzowie mówią, że Aikido zaczyna się i kończy się po prostu oddechem. Jednym w ogóle z najtrudniejszych aspektów Aikido jest umiejętność poznania siebie samego i pozostania miękkim, giętkim, otwartym, spokojnym w momencie, kiedy następuje ten realny atak. Sensei mawiał, że twardy umysł łamie się w chwili próby, a miękki umysł obejmuje cały świat. No i łagodność nie oznacza słabości, oznacza brak agresji w odpowiedzi na agresję. To jest taka prawdziwa siła duchowa, która nie daje się sprowokować, nie reaguje automatycznie, potrafi wybrać najlepszą możliwą odpowiedź. W Aikido kluczową rolę w ogóle odgrywa zintegrowanie postawy, intencji, emocji, energii i świadomości. Powinien być zjednoczony umysł i ciało, powinno być jakieś działanie z centrum i powinna nastąpić moc bez wysiłku. Morihiro Saito, jeden z najbliższych uczniów Ushiby, wspominał, że dla Ushiby Aikido było formą ruchu modlitwy. Gdy trenował, wyglądało to tak, jakby poruszał się w tańcu z Bogiem. Aikido nie było więc jedynie ćwiczeniem fizycznym, było taką medytacją, modlitwą, rytuałem czy wewnętrzną przemianą. Dlatego też Ushiba powtarzał, że zmień siebie, a zmienisz świat. To nie jest poezja, tylko to jest taka praktyczna zasada działania. Pytanie, dlaczego Aikido prowadzi do pokoju? No bo człowiek, który ma kontrolę nad ego, potrafi uspokoić umysł, oddycha świadomie, nie reaguje na agresją na agresję, widzi przeciwnika jako lustro i czuje jedność z innymi, no to automatycznie on nie tworzy przemocy, bo taki człowiek rozładowuje napięcia zamiast je eskalować. On rozumie historię i emocje innych, staje się takim punktem harmonii w swoim środowisku. Dlatego też Ushiba twierdził, że Aikido to nie sport i nie walka, ale prawdziwa praktyka pokoju, która rozpoczyna się w sercu każdej jednostki. Morei Ushiba przestrzegał, albo może nie przestrzegał, inaczej to powiem, postrzegał w ogóle Aikido nie jako sport, ale jako taki system bojowy, może nawet nie jako system bojowy, ale bardziej jako takie narzędzie uzdrawiania relacji międzyludzkich. W jego wizji dojo było takim laboratorium pokoju, a technika była dialogiem ciał, pokazującym, jak powinno funkcjonować społeczeństwo wolne od agresji. Misją Aikido w ogóle jest uczyć pojednania, bo prawdziwy wojownik buduje pokój. Ushiba wielokrotnie powtarzał, że największą ambicją Aikido jest stworzenie świata, w którym ludzie potrafią współdziałać, zamiast wzajemnie się niszczyć. Tak więc Aikido staje się w jakimś stopniu fundamentem etyki relacji między ludźmi, bo zarówno w życiu, jak i na macie pierwszą lekcją jest powstrzymywanie odruchu kontrataku. Jest taka zasada, że nie reaguj gniewem na gniew, uspokój własne serce, a uspokoisz serce przeciwnika. I w praktyce oznacza to tworzenie przestrzeni dialogu zamiast eskalacji. No i w Aikido konieczne jest odczytanie kierunku energii partnera, jego intencji, ruchu, napięcia. To jest taka analogia do słuchania drugiego człowieka w konflikcie. Aikido to jest takie słuchanie energii świata, bo jeśli słuchasz, to po prostu nie musisz walczyć. Aikido nie polega na udawaniu, że nie ma ataku. Atak jest oczywiście realny, ale energia agresji zostaje przekształcona w ruch prowadzący do uspokojenia sytuacji. No i to jest takie przeciwieństwo do przemocy pasywnej, bym powiedział. W Aikido nie ma przeciwnika, jest oczywiście uke, który daje atak i jest oczywiście nage, który prowadzi ten atak.
UK jest partnerem, przez którego nie można się rozwijać, bo zresztą też Ushiba kiedyś pisał, że bez współpracy nie ma aikido, bez miłości nie ma współpracy. No i w etyce aikido każdy człowiek jest niezbędnym elementem wspólnego świata, więc on też zresztą często powtarza, że aikido zaczyna się od miłości, a miłość jest źródłem wszelkiego życia. I też w innym miejscu moim celem jest pojednanie, czyli przekształcenie wrogów w przyjaciół. Te wypowiedzi Morei Ushiby nie są jedynie metaforą. Ushiba uważał, że jeśli adept Aikido potrafi rozwiązywać konflikt na macie, to on przeniesie to po prostu dalej do swojego życia. No i podczas wykładu w latach 50. zwykł mawiać, że przemoc jest oznaką duchowej niedojrzałości. Aikido ma wychowywać ludzi, którzy nie będą tworzyć przemocy. To jest taka wizja Aikido jako ruchu społecznego, a nie jako wojskowej sztuki walki. Każdy element techniki Aikido jest wzorcem zachowania się w konflikcie, bo na przykład brak blokad, brak blokowania. Blok jest symbolem oporu, siła przeciw sile. No i Ushiba mawiał, że ten, kto stawia opór, już przegrał. Albo coś innego. Nie należy uderzać, ani nie należy opłacać agresją, bo w Aikido praktykujący nie odpowiada atakiem ofensywnym. To jest etyka nieodwetu, podobna do zasad gandizmu i chrześcijaństwa, ale troszeczkę z takim wyrażonym ruchem, bym powiedział. Mm, e, Należy wejść w linię ataku, to się ładnie nazywa irimi, prawda? To jest taka odwaga wejścia w konflikt bez strachu, ale z otwartością i pewnością. Należy przyjąć energię i poprowadzić ją do rozwiązania poprzez ruch spiralny, neutralizację i rzuty. To wszystko oznacza przejęcie inicjatywy bez przemocy. Należy przetransformować tą agresję i okazać szacunek wobec przeciwnika. Tą w ogóle filozofię komentował kiedyś Kishomaru Ushiba, jego syn, że celem techniki jest stworzenie sytuacji, w której agresor sam rezygnuje z ataku. Należy w końcu doprowadzić do bezpiecznego miejsca, bo ten rzut albo kontrola w Aikido to symboliczne odprowadzenie konfliktu do stanu równowagi, a nie jakaś kara. Dlatego Aikido głęboko odróżnia się od innych Budo. Dzięki tym swoim zasadom Aikido staje się taką, bym powiedział, metodą mediacji. W Japonii w ogóle wybrani mistrzowie Aikido prowadzą sesje pojednania w firmach i w małżeństwach. Narzędziem pracy nad emocjami staje się również, bo jest brak odwetu, plus do tego dodamy jeszcze kontrolę oddechu, no to w sumie wyjdzie nam redukcja agresji. Aikido też jest szkołą empatii, współdziałania, bo trening wymaga współpracy, dzięki czemu kształtuje zdolność funkcjonowania w grupie, no i sposobem gaszenia przemocy w codziennych relacjach, ponieważ adept Aikido przejmuje rolę neutralizatora konfliktu. Dlaczego Aikido może stać się taką praktyką pokoju dla społeczeństwa? Wydaje mi się, że dlatego, że uczy nieagresywnej odpowiedzi. Nawet jeżeli jesteśmy atakowani, pokazuje, że konflikt można przekształcić, a nie eskalować. Można opierać się na miłości i współodczuwaniu, a nie na strachu. Jak mawiał Morei Ushiba, Aikido to droga, która prowadzi ludzkość do pojednania. Nie ma wrogów, są tylko ludzie, którzy jeszcze nie poznali miłości. Morei Ushiba, jeszcze tak na zakończenie powiem, uważał, że Aikido narodziło się nie po to, by doskonalić umiejętności walki, ale żeby przynieść światu pokój, harmonię i miłość. Dlatego w jego interpretacji sztuka ta miała znaczenie cywilizacyjne, nie tylko techniczne, ale i duchowe. Ushiba w ogóle uważał, że każda istota ludzka jest częścią jednego kosmicznego życia, dlatego krzywdzenie drugiego człowieka jest dla niego tym samym, co krzywdzenie siebie. No i w jednym z wykładów też powiedział kiedyś, że kiedy walczysz z innym człowiekiem, walczysz z częścią samego siebie. Dlatego też z tego wynikała ta unikalna etyka, że nie wolno niszczyć, nie wolno zwyciężać, trzeba harmonizować, nie wolno odpowiadać przemocą. To jest właśnie o to chodzi, że Aikido miało przemieniać świat stopniowo, od wnętrza jednostki aż po całą ludzkość. Myślę, że jeszcze troszeczkę na ten temat porozmawiamy, ale dzisiaj nie chciałbym przedłużać tego tematu, tylko ciekaw jestem Waszych opinii na ten temat. Co o tym myślicie? Dawajcie ślad w komentarzach, weźcie oczywiście, zalajkujcie, będę bardzo wdzięczny, jak i również zachęcam do wstępowania do grona wspierających. Myślę, że moi drodzy, bez problemu
Wówczas kanał będzie się rozwijał i oczywiście udostępniajcie ten film wszystkim znajomym i na forach dyskusyjnych, aby miał jak najwięcej wyświetleń. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, trzymajcie się.